Siemka, ja jestem Adacho i oczy was nie mylą. To, co widzicie na swoich ekranach, to jest fuzja Trunksa i Zamasu, która walczy po naszej stronie. To działo się w ostatnim rozdziale mangi Dragon Ball The Inexorable Distortion. Dla Polaka jest to trudne do wymówienia, ale autorem tej mangi nie jest ani Anglik, ani Polak, jest to Francuz, który swoją drogą ma polskie korzenie. Zresztą Francuz, którego dobrze znacie, Shibidams, razem ze współpracownikiem Mirai Channel 95 stworzyli tę historię i mało tego, chcę zacząć od pewnych podziękowań i powiedzieć wam o pewnej rzeczy, bo nie wiem, czy to widzieliście, Shibidams zostawił komentarze i pod poprzednim odcinkiem, i pod jeszcze poprzednim odcinkiem. Napisał tam chociażby o tym, że ta historia tycząca się tego, że to północny Kajo, ten nasz Kajo, uczył Zamasu, to jest coś, co wymyślił, jakby historię, wymyślił jego współpracownik, a on po prostu to zaakceptował i narysował. Natomiast rozumie, że może być to niezrozumiałe. Po prostu stwierdził, że nie będzie się w to mieszał. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą wspomniał Shibidams, ciekawostka. Zamiast Kaiokena Rose, którego widzieliśmy ostatnio, Goku Black miał używać w tej linii czasowej Super Saiyanina 3. Mimo wszystko Shibidams stwierdził, że nie chce mu się rysować długich włosów. No po prostu autor, który nie dość, że kultywuje historię Toriyamy, to jeszcze kultywuje jego, powiedzmy, zachowania. Bo to jest takie bardzo Toriyamowe, że nie wrzucam czegoś do historii, bo na przykład nie chce mi się tego rysować. Tak samo jak jest kwestia tego, że Goku się przetransformował w Super Saiyanina, bo Toriyamie nie chciało się kolorować ręcznie za każdym razem czarnych włosów Goku, więc zrobił takie, żeby one były puste w środku. Tak czy inaczej, koniec mangi jest już tuż przed nami. 6. rozdział. The End of the Zero Mortals Plan. Koniec planu Zero Śmiertelników. Zamanks, czyli fuzja Zamasu i Trunksa Zamasu zreformowanego będzie się mierzyć tutaj z Goku Blackiem, więc Goku Black jest sam w tej historii. Ta manga jest już oficjalnie zakończona, czekałam na ten moment. Swoją drogą mam jeszcze zamiar dzisiaj nagrać odcinek Multiverse, także na pewno to, co widzicie teraz, będzie przed odcinkiem Multiverse, ale Multiverse też pamiętam, że jest już ukończone, w zasadzie kolejny rozdział jest ukończony, także będzie to za jakiś czas na moim kanale. Pałac Zeno, 1000 lat temu. 1000 lat temu, dobrze, lore, zagłębiamy się w lora. Mimo tego, że to tylko fanowski lore, to zawsze takie elementy mnie ciekawią, bo dowiadujemy się czegoś na temat historii Dragon Balla, no nie? To jest ten nietknięty obszar, który bardzo mnie interesuje. Zaczekaj na mnie tutaj, pójdziemy to jest Kusu. Anioł 10 Wszechświata, tak? Kusu DBS. Tak, to jest Anioł 10 Wszechświata, więc mamy tutaj już jakiś lore związany z 10 Wszechświatem. Poczekaj na mnie tutaj. Pójdziemy zaraz zobaczyć Daishinkana. Aiko! Kaioshin Wszechświata 16! Jesteśmy w momencie, w którym jeszcze istniało więcej niż 12 Wszechświatów. Czemu tu jesteś? Pyta Zamasu. Widzimy, że jest to Zamasu. A, to długa historia. W skrócie mówiąc, pomogłam śmiertelnikom, kiedy nie powinnam była tego robić. Aiko jest jakąś nową postacią tutaj, Kaioshin 16 Wszechświata. Dla nas, Kaioshinów, zawsze zabronionym było mieszać się w sprawy śmiertelników, ale Aiko porzuciła te prawa, które bogowie narzucili samym sobie. Wierzyła, że bogowie i śmiertelnicy mogą żyć wspólnie. Czy to nie jest tak, że to aniołom nie można było się wtrącać? Kaioshini, w zasadzie ich pracą było to, żeby się, może nie wtrącać w takim dosłownym słowa znaczeniu, ale przecież Kaioshinów praca polegała na tym, żeby jakkolwiek pomagać śmiertelnikom, no a chociażby jeśli zerknęlibyśmy na przykład Majin Buu Sagi, tam mamy Shina, który jest Kaioshinem naszego wszechświata i wtrącał się w sprawy Majin Buu. Więc być może to jest kwestia tego, że to prawo obowiązywało kiedyś, a potem zostało ono zmienione. Tak czy inaczej, oglądajmy dalej. Wracamy do dzisiaj w zasadzie, nawet nie do dzisiaj, tylko do przyszłości, do tej linii czasowej, w której Zamanks zaraz się będzie mierzył z Goku Blackiem. Naprawdę nie wierzę w to, co widzę. Mam 30 minut, żeby udowodnić Ci, że bogowie i ludzie mogą współistnieć. Czyli mieliśmy tę drobną retrospekcję, żeby uświadomić nam to, w którym momencie w głowie Zamasu to ziarno zostało zasiane. 1000 lat temu i to przez nieistniejącego już Boga. W zasadzie może Bóg istnieje gdzieś indziej, a wątpię mimo wszystko, ale raczej na pewno nieistniejącego wszechświata. Goku Black rzuca się w stronę Zamanksa. Dziwnie on wygląda, bo w wersji czarno-białej nie widać w ogóle, że ma zieloną skórę, więc wygląda trochę jak inny Saiyanin. No ale tutaj Zamanks dobrze sobie radzi, mimo tego, że Goku Black, no okej, jest trochę pokiereszowany, ale nadal korzysta tutaj z formy Rose. Zamanks zatapia pięść w jego brzuchu i Goku Black jest odrzucony. Czy kiedykolwiek obserwowałeś śmiertelników, tak jak mistrz Gołasu nas nauczył? Obserwować podrzędne istoty? Dlaczego my, bogowie, mielibyśmy się zniżać do czegoś takiego?
Szukają tylko wojny i chaosu. Nie zasługują na to, żeby istnieć, mówi Goku Black. Walka trwa i wygląda na to, że naszym postaciom nie przeszkadza to, że wymieniają się ciosami i zdzielają się po mordach. Mimo to są w stanie dalej kontynuować tę swoją drobną konwersację. Ale pośród tych śmiertelników, których ty widzisz jako niewartych tego, żeby mogły żyć, są niewinne dzieci i rodziny, które dokładają się do wspólnego dobra tego wszechświata. A jednym z nich był Son Goku. Son Goku, powiadasz. Potencjał tego ciała, który dorównywał bogom destrukcji, był zmarnowany w rękach kogoś takiego jak on. Saiyanina, który kocha tylko walczyć. Wyniosłem to ciało na znacznie wyższy poziom. Ze szlachetnym celem, wykrzykuje Goku Black. Black Goku z mojej linii czasowej mówił to samo. A dzisiaj już nie istnieje, wykrzykuje Zamanks, wystrzeliwując pocisk w stronę Goku Blacka, ale ten otacza swoje ciało barierą. Mimo tego, że na twarzy Goku Blacka widnieje krew, no nie opuszcza go dobry humor. To Zamanks jest tutaj cały czas zezłoszczony. No i Goku Black nie ma zamiaru wygrać tej walki poprzez czekanie 30 minut, aż się fuzja rozdzieli, tylko ma zamiar zrobić to w stary, dobry sposób. Kopie Zamanksa, który jest wyrzucony w powietrze. Zamanks wygląda na zdezorientowanego, rozgląda się na prawo i lewo, ale kolanko Goku Blacka trafia do celu. Niestety wygląda na to, że nasz bohater, chociaż nie, wygląda to tak, jakby Zamanks tutaj wyprowadzał ten cios w Goku Blacka. Chociaż kto tu nie ma koszulki? Nie, to Zamasu stracił koszulkę, prawda? W zasadzie Goku Black, no mówię Zamasu, ale chodzi o tutaj Goku Blacka, naszego przeciwnika. To on stracił koszulkę. To Zamanks wystrzelił ten cios w stronę swojego przeciwnika. No i tak, faktycznie Goku Black traci koszulkę. Niezła próba, ale wiesz, że w ten sposób mnie nie pokonasz. Jesteś tylko śmiertelnikiem. Przecież w połowie jest Bogiem. Ej! Czy ta fuzja nie powinna być permanentna? Zamasu w momencie, w którym sobie wisiał razem z Goku Blackiem, miał jeden kolczyk. Potem oni założyli ten kolczyk na drugie ucho, więc się scalili, ale tutaj widzieliśmy Zamasu, który miał inne kolczyki. Czyli Zamasu jeszcze nie jako Kaioshin miał żółte kolczyki, pomarańczowe kolczyki, a dopiero jako Kaioshin miał zielone. Zmierzam do tego, czy Zamasu, z którym scalił się Trunks, miał już rolę Kaioshina. Bo jeśli tak, to by okazało się, że ta fuzja będzie permanentna. Nawet jedna osoba z tych dwóch wystarczy, że będzie Kaioshinem i fuzja będzie już stała. Tak jak mieliśmy to w przypadku starego Kaioshina i Wiedźmy, tam lata temu. Ale jeśli Zamasu był nadal tylko uczniem Kaioshina, a w sumie mamy tutaj dobrego Zamasu, który nigdy nie zabił Gołasu, więc nie musiał przejmować jego roli, to by oznaczało, że faktycznie ta fuzja nie jest permanentna. Okej. Czyli chyba jest w porządku z tego, co tutaj wydedukowałem. Nawet jeśli scaliłeś się z Bogiem, jesteś tylko w połowie boski. Nie przeżyjesz długo w kosmosie. O nie, on go wystrzeliwuje w kosmos? A to nie może jakoś, nie wiem, jednym płucem oddychać? Muszę go wykończyć szybko. Patrzcie, ja mówiłem, że Zamasu próbuje, że Goku Black próbuje tutaj Trantena, czy jak on się tam nazywa, Trumasu, Zamanksa, próbuje pokonać normalnie, ale Zamanks myśli sobie, że faktycznie Goku Black próbuje kupić czas, żeby fuzja się skończyła. Nie będziesz w stanie mnie pokonać, poddaj się. Zamanks pikuje niczym jastrząb atakujący gołębia, wymiana ciosów, pioruny, kurde, chmury, ciosy, dziach, pach, bum! Kopnięty w skały, Zamanks leży nieprzytomny, jak stary na wersalce. Muszę go pokonać za wszelką cenę, mówi Zamanks, ale na jego twarzy widać kolejne rany. Mimo tego, że Goku Black jest zraniony znacznie bardziej, to duch bojowy go nie opuszcza. No jest tutaj znacznie większym Saiyaninem, zachowuje się bardziej jak Saiyanin, niż Trunks, który przecież w połowie jest Saiyaninem. Chociaż jakby nie patrzeć, to Trunks w połowie jest Saiyaninem, a Zamanks byłby w takim razie, no właśnie, w 1/4 czy w 1/3. Jeśli mamy Trunksa, który jest w połowie człowiekiem, a w połowie Saiyaninem i mamy Zamasu, który jest w 100% glindem, można powiedzieć, to czy po połączeniu mamy stosunek 1/3, 1/3, 1/3, w 1/3 glind, w 1/3 człowiek, w 1/3 Saiyanin? Czy biorąc pod uwagę to, że Zamasu był połową fuzji, a Trunks drugą połową, to byłoby tak, że saiyańskiego DNA jest tylko 1/4? Pytanie do Was w takim razie. Kokła robimy na żywo. Koku live. Mimo wszystko, wygląda na to, że jakiegokolwiek ułamka saiyańskiego DNA Truten, jak on się tam nazywał, Trumasu nie miałby w swoim ciele. Truten nie miałby w swoim ciele, to i tak Goku Black nie ma z tym żadnego problemu. Black, ta walka już się przeciąga za długo. Zakończę ją teraz. Mówi Trumasu, który... Zamanks się nazywał, nie? Zamanks się nazywał, a nie Trumasu. Ale niech będzie, że Trumasu. On ma 2 imiona ma tak naprawdę. Zakończę to tu i teraz. Możesz się transformować jak bardzo chcesz. Znikniesz pod moim boskim ostrzem. No, mamy tutaj typowe dialogi postaci, które się ze sobą biją. O! Czekaj. Kogo? Kto jest ręka? Nie, to jest ręka
Goku Blacka, bo po pierwsze ma pierścień, a po drugie nie ma ubrania. Goku Black traci rękę. Mam przewagę nad tobą, Black. Nonsens. Nawet z jedną ręką jestem w stanie cię zniszczyć. Nie mam wyboru. Muszę dać z siebie wszystko, żeby go pokonać! Co on tu robi? Zamanx robi chińskie znaczki, o których ostatnio nagrywałem kokła. Atak Trunksa, którym ten atakował Mecha Freezę. Burning Attack! Kameha... Wow, ten jeszcze robi jedną ręką Kamehameha niczym Gohan w Cellsadze. No weź, bo zacznę mu jeszcze kibicować, chociaż to inaczej. Chociaż nie, nawet nie Gohan w Cellsadze, przecież Future Gohan nie miał faktycznie jednej ręki, także nieźle to wygląda. Zobaczymy w takim razie. Mamy Beam Struggle, no okej. Pękający napis Beam Struggle, what the shit. Ale mamy tutaj zaskoczenie, no. Kto by się spodziewał, że będziemy mieli na samym końcu tej walki Beam Struggle. Obaj panowie się ze sobą ścierają. O, patrz na to, co to jest? Myślisz, że to Trunks? Mówią dzieciaki, które obserwują to wszystko. Nie mówcie mi, że teraz dadzą mu energię. I on zrobi tutaj jakiegoś Genki damowego Burning Attacka. Wow, to byłoby, co? Albo wiecie, co mógłby zrobić? Skoro już zrobił to przecież Freeze na samym końcu pociachał. To może teraz też by pociachał Goku Blacka Genki damowym mieczem, tak jak wtedy Mecha Freeze. To moment prawdy. Nie dawaj się, synu, pokonaj go, jak ci mamusia mówi! Muszę dać sobie wszystko, mówi Tunten. Goku Black już dogorywa, nawet nie jest w stanie nic odszczeknąć za zbrodnie, które popełniłeś przeciwko bogom. I za śmiertelników, których przyrzekłeś zniszczyć. Black, musisz umrzeć! Wykrzykuje Zamatuten i ostatnią wiązką energii chyba wygląda na to, że pokonuje go, ale nie jest on zniszczony totalnie. Jego ciało jeszcze żyje i Goku Black wraca do bazowej formy. Pokonałeś mnie, mówi pokonany Goku Black leżący w zgliszczach. Naprawdę myślisz, że zrobiłeś dobrze? Że podjąłeś dobry wybór, broniąc tych śmiertelników? Pyta Goku Black. Mamy tutaj jakąś retrospekcję chyba, Zamasu rozmawiający z Gołasu. Zapomniałeś, co przyniosło koniec Wszechświata XVI? Dzisiaj... O, tu Fuzji mógłby wlecieć z Gołasu. Dzisiaj masz dowód, że bogowie i śmiertelnicy mogą pracować razem dla wspólnego dobra! Wszechświat XVI został wyeliminowany przez króla Zeno ze względu na to, że Aiko wplątała się w konflikt związany ze śmiertelnikami. Zacząłem wątpić w śmiertelników, więc obserwowałem ich razem z mistrzem Gołasu. I tego jednego dnia spotkałem Son Goku, a moja nienawiść do śmiertelników tylko rosła. Ale ładnie tutaj to wygląda. Kurde, ładny filtr jest na tym panelu. Nie znałem tego Son Goku, jednakże obserwowałem śmiertelników dalej. Byli dobrzy i byli też źli. Śmiertelnicy nie są perfekcyjni i musimy ich zaakceptować takimi, jakimi są. Dlatego pozostałem neutralny. Jakie są twoje ostatnie słowa? Niczego nie żałuję. O, Zamasu zabił tu drugiego siebie. Niczego nie żałuje? Wow, czekaj, kurwa, to kto tu jest synem kogo? Goku Black. Jeszcze on w ogóle wyparowuje nagle? Dlaczego on wyparowuje? Postacie w Dragon Ball jak przegrywają, to zawsze wybuchają, ale jeszcze nie słyszałem, żeby wyparował. Przecież nikt mu nie zrobił Hakai. Tranten, pokonałeś ich. Dzięki, synu, znaczy mój synu, jestem Zamanx. Bulma, jak się tam tuli do Zamasu. Zamatrunks, jak się nazywasz? Dziękuję, że nas uwolniłeś z Goku Blacka jego uścisku, mówi Future Mai. Wieści tyczące się porażki Blacka przyniosły radość ostatnim śmiertelnikom na ziemi. Chcę przeprosić za to, co wszystko robiłem w tej erze. Sliver One! Dziękuję za suba! Sliver One został number one. Ale tutaj Trunks ma blizny. Wow, co on ma takie blizny X-owe na swoim ciele. Dziękuję, że pozwoliłeś mi obronić śmiertelników i pomogłeś przywrócić pokój. Nagle na miejscu pojawia się Whis, który powinien Zamasu tutaj poklepać po plecach. Dzielnie walczyłeś z Goku Blackiem. Moja rola jako anioła uniemożliwiała mi interwencję. Jednakże zademonstrowałeś swojemu przeciwnikowi, że bogowie i śmiertelnicy mogą współpracować na rzecz pokoju. Rozumiem i dziękuję ci, że przyszedłeś tutaj, Lordzie Whis. Wszyscy wymieniają się uśmiechami, no i pokój wrócił na ziemię. Whis zabrał Zamasu z powrotem do swojego wszechświata, a potem wrócił do swojej własnej linii czasowej. Whis, bo mowa tutaj o naszym Whisie, gdzie opowiedział o zwycięstwie Trunksa nad Goku Blackiem. Zamasu. Po powrocie do swojego świata Kaioshinów we Wszechświecie X został przywitany przez Gołasu, Kusu, czyli tę aniołkę, i Rumshiego, Ramusz tutaj w tej wersji językowej, niech będzie, czyli boga zniszczenia X Wszechświata. O, i oni go mianowali Kaioshinem Wszechświata X i dlatego mu
Aha, czyli okej, czyli w tym momencie, w którym się scalał z Trunksem, nie był Kaioshinem, dlatego fuzja się rozdzieliła, no bo tutaj nie było Kaioshina, nie? Więc fuzja nie była permanentna. I jeszcze dostał awans za to wszystko? Gochanie, zawsze się zastanawiałem, jak smakuje pokój. Ta myśl nawiedzała mnie od mojego dzieciństwa. Żeby znaleźć pokój, podróżowałem do innych czasów. Próbowałem szukać w przeszłości. Nawet stworzyłem świat, w którym Goku, tata i ty byliście dalej żywi. Miałeś wspaniałą żonę i małą córkę. Ale wiedziałem, że nie należę do tego świata. Myślałem, że jestem tylko pionkiem w procesie kreacji tego perfekcyjnego świata, a moja egzystencja nigdy nie spotkałaby happy endu. Wow, damn boy! Nie próżnował Trunks! Ole, tutaj wjechał po prostu Trunks na oczach swojej matki. Nie czekał, no nie czekał. Młodość nie będzie czekać, prawda? Przepraszam, no nie spodziewałem się, że zobaczymy taki kadr i to jeszcze w kolorze. Okej. Trunks tutaj mówi, że to wszystko prowadziło do tego momentu. Dzięki Gohan za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Dzięki ojcze. Jestem szczęśliwy, patrząc na to, jaki się stałeś. I dziękuję tobie, Goku. Dziękuję wam wszyscy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że w końcu znalazłem pokój. Ale dostał tutaj na samym końcu największą nagrodę, nie? No, powiem wam, no happy ending! Happy ending! Trunks nie czekał, nie próżnował. Gość po prostu przez całe życie czekał na ten moment. Dziękuję za tę mangę, to jest koniec, to jest ostatni rozdział, także jest to manga, która cieszę się, że się zakończyła, w sensie inaczej, nie cieszę się, że się zakończyła, bo mi się ją źle czytało, tylko kwestia tego, że dużo fanowskich mang się nie kończy, nie? Dużo jest takich mang, które czytałem i one się nie kończyły i one gdzieś tam są porzucone. Kakumei patrzy na was. Dalej jest animacja tworzona ponoć, a o mandze nawet nie mogą napisać słowa, także trudno. Fajna historia, wykorzystująca motyw, który nie jest jakimś szczególnie odklejonym od rzeczywistości motywem, tylko linią czasową, która wiemy, że istnieje, więc oczywiście oprócz drobnych rzeczy, których można byłoby się przyczepić, na przykład tego północnego Kaio, to naprawdę dobrze się to czytało. Luźna historia, chociaż mówię luźna w takim sensie, że nie że opowiadająca o jakichś tam, wiecie, frywolnych sprawach, tylko raczej taka luźna historia, że możemy ją sobie przeczytać, cieszyć się nią dobrze i żyć dalej swoim życiem. Za to autorom dziękuję. Wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, oczywiście linki do autorów znajdziecie tradycyjnie w opisie. No i cóż, jestem ciekaw waszych przemyśleń, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Oczywiście jest sporo mang, które chciałbym jeszcze przeczytać, więc to jest jedna z wielu, nie pierwsza, nie ostatnia. Jeśli nie chcecie żadnej przegapić, to zostawcie suba. Dziękuję wam, życzę miłego dnia i widzimy się niebawem. Diana.